Witajcie telewidzowie kolejnego dnia na Filipinach. Jest godzina 5:25. Ja wstałem na wschód słońca. Podobno jest najpiękniejszy wschód słońca w tym miasteczku, właśnie w tym rejonie. No i ja czekam. Jak widzicie, powoli zaczyna robić się jasno i słychać też koguty. Jest 5:40. Słońce z tamtej strony gdzieś wychodzi. Już zaczyna robić się jasno. Widać tą wioskę na dole, te tarasy ryżowe. Tam też jakieś ładne kolory zaczynają się robić. Wy tego jeszcze nie widzicie, one są takie lekko pomarańczowe, ale i tak będę musiał, tak mi się wydaje przynajmniej, poczekać trochę dłużej na słońce, no bo słońce 5:30 powinno wstawać, ale przez to, że tutaj jest ta duża góra, no to one tu się może pojawić trochę później. Zobaczyłem, że właścicielka tego hotelu, tam jest, już jest na nogach, więc powiedziałem pani, że jak tylko będzie kawa gotowa, to żeby dała mi znać. Jest godzina 6 i już widzicie, jest dużo jaśniej. Mariczka jeszcze dosypia, zmęczona, a ja tak patrzę i nie widzę jeszcze tego słońca. No tak jak wam powiedziałem, myślę, że będę musiał poczekać trochę na to słońce. Zresztą jak wstałem, wydawało mi się, że jest trochę lepiej, że widać było jeszcze gwiazdy. A teraz widzę, że już takie konkretne chmury nadchodzą, no i to dość szare. Moi drodzy, na to czekałem, patrzcie. Tutaj u góry widać już słońce. Niebieskie niebo nam zaczyna się robić, przegania gdzieś te szare chmury z tej strony, ale i też kolory wychodzą. Zbliżamy się do godziny 7, widać, że wioska budzi się do życia, tam słychać już ktoś piłą motorową tnie drewno, no trzeba posprzątać po tym huraganie. W tej wiosce nie ma prądu od tygodnia i to jest budynek urzędowy, który tutaj widzicie. Tutaj się załatwia wszystkie sprawy. I jak widzicie, na górze jest antena Starlinka, więc jak oni odpalą agregat, będzie prąd, to będzie można korzystać z internetu. Jest jeszcze jedna, dziewczynka tam zagląda, jest jeszcze jedna opcja używania internetu tutaj, ale jak odpalą agregat tam trochę wyżej, to też wam powiem, jak oni tutaj używają internetu. I teraz nam się zrobiła piękna pogoda. Słońce wyszło, oświetla całą tą wioskę, tarasy ryżowe. Kolorów nie było, takich jak chciałem, żeby było widoczne kolory takiego wschodu słońca, ale teraz też jest pięknie. Szefowa wstała na śniadanie, zaniosłem też herbatę. Dzień dobry w takim razie. Dzień dobry, telewidzowie. Tak nam wczoraj te curry posmakowało, że zamówiliśmy sobie właśnie taką michę z warzywami. Dzisiaj z kurczakiem nie braliśmy, bo tutaj nie ma prądu, więc nie wiadomo, czy ten kurczak gdzieś tam nie leżał i nie byłby już zepsuty, więc Ale lepiej pani, uważać. tak, pani wczoraj wieczorem też tak mówi, kurczak na śniadanie, że ciężko, więc być może, że oni po prostu w ciągu dnia gdzieś tutaj załatwiają, słyszycie te kury, kurczaki wszędzie chodzą, biegają, więc może po prostu po południu, jako na obiad, na kolację pani już wie mniej więcej, tak, idą na ruszt. Więc curry z takim widokiem. Jak już wiecie, w tej wiosce nie ma prądu od około tygodnia. No i właśnie urząd odpalił agregat, więc my idziemy z naszym sprzętem, podładujemy sobie z jakieś 10-15 minut, żeby mieć na drogę. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda w środku. Tutaj cała wioska się schodzi, a paliwo, woda. No idziemy do środka, Marii. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda. Gdzie ten agregat? Tu jest agregat, a gdzie ludzie podłączają sobie. Sprzęt podpięty, widzicie, tutaj 3 kabelki mamy, baterie, 2 kabelki jeszcze, żebyśmy 2 telefony naładowali. Chyba za mało paliwa! Paliwa trzeba przynieść, żeby używać. Na dole ładują nam się telefony, a na górze widać, że tutaj jest ten urząd. Jest szafa, pewnie jakieś dokumenty ludzi, którzy tutaj mieszkają. Też jest jakieś biurko, patrzcie, wszyscy coś sobie tutaj ładują, no bo to jest jedyne miejsce, gdzie można to naładować. Tutaj też jakaś drukarka, w szachy ktoś gra, też jest jakiś komputer do załatwiania spraw. I przestał działać. Paliwa brakło? Czy o co chodzi? Zaraz ktoś coś tu sprawdzi. Pan już schodzi, zaraz sprawdzi. Paliwo niby jest. Po prostu się wyłączył. Jest! Chłopczyk zobaczył, że Marcin ma kolczyk w języku i teraz nie może przestać na niego patrzeć, nie? Mówimy, Marcin ma bowl. Ostatnio wam opowiadaliśmy o tej lawinie, co zeszła tutaj taka skalna. Błotna. I że błotna, tak, i że zabrało tutaj tam ze 2 domy. No i w tym jednym domu zginęła rodzina z małym dzieckiem. I od nas to jest jakieś, tutaj 50 metrów. Idziemy w górę zobaczyć, jak to wygląda. Tutaj widać pierwsze osunięcia, ale też i tutaj, patrzcie, szkołę zasypało. Rozwaliło, tu pewnie jakieś boisko było. Rozwaliło kawał tego dachu. Okazało się, że tam nie ma miejsca, tylko ta szkoła zasypana i musimy iść inną drogą.
ale też słyszeliśmy kilka wersji na temat, kto tutaj zginął i teraz już chyba wiemy taką prawdziwą wersję. Wróciliśmy zabrać nasze plecaki, wpisaliśmy się też do książki, zapłaciliśmy rachunek, bo płaci się tutaj na koniec i podpytałem pani, kiedy powstały te tarasy. Pani mówi, że one mają ponad 2000 lat. A byliśmy w hotelu Hillside Inn. Polecamy, naprawdę przemiła właścicielka, dobre kary. Fajny nocleg, nie piały koguty do 5 rano, więc dało się wyspać. I co? No i Też generalnie ładny widok. i piękny widok, także jak najbardziej polecamy. I też niedaleko z góry, więc przychodzicie zmęczeni od razu. Pierwszy hotel, jak schodzicie po schodach. O, tu jesteś. Ale się zziajałam No, po tych schodach. trzeba Ciężko. się rozruszać. Tak. Spróbujemy jeszcze dojść na ten punkt, gdzie ta ziemia się osunęła. Ktoś nam powiedział właśnie, że z tej strony dojdziemy, a tutaj jest ten punkt, gdzie jak wchodziliśmy do tej wioski, to płaciliśmy po 50 peso. Wygląda na to, że znaleźliśmy jakąś ścieżkę. Idziemy do góry. Mam nadzieję, że zaraz to zobaczymy, bo to było niedaleko. Weszliśmy jeszcze wyżej. Sporo psów tutaj Hello. szczekają. Trzeba na nie uważać, bo nie wiadomo nigdy, na jakiego psa się trafi. Nieraz to wiecie, złapie za nogę, później problemy. Gdzie my jesteśmy? Zaraz zobaczę. O, dokładnie tutaj jesteśmy. To się osunęło. Gdzieś tutaj stał dom. Patrzcie, w sumie, o, tylko to zostało, widzicie, z tej strony. Widać pozostałości po budowie tego domu. Są te pale, na których te domy stoją. Tam widać na środku teraz płyta z dachu. Tam sporo śmieci, to pewnie z tego domu. Tutaj ten miał szczęście, no i ten raczej nie oberwał. To mi się wydaje, że jest ta konstrukcja obok tutaj. Tu musiał stać jeszcze jeden, bo ten się ponoć zawalił. Znowu tamten z zielonym dachem, też widać jakiś ładny dom, no to też miał sporo szczęścia. Pani z tej szkoły nam powiedziała, że matka z synem pojechała do innej miejscowości, a ojciec z córką został w tym domu. Jak przyszła ta lawina błotna, jak to zjechało tutaj, tu zresztą widać, po skale to zjechało, sama ziemia zjechała, no to ojciec był z córką w domu i zginęli. Tutaj możecie zobaczyć, patrzcie, bo to wszystko jest tutaj skały góry. Tutaj jest skała i tutaj sporo ziemi było takiej nasypanej. Po prostu ta ziemia tutaj była, no i to wszystko zjechało. Opuszczamy już tą wioskę, Marika odpala stoper, ja sprawdziłem mapę, mamy 15 km. Pokazuje nam 9 godzin 20 minut. Postanowiliśmy, że idziemy na pieszo i po drodze będziemy łapać stopa. Taka przygoda. Wiecie, po co mi ten kij? Ja wiem. I to nie na mnie. Tą ścieżką idziemy, a musimy na sam początek wejść tam, na samą górę. Widzicie te małe domki? O, tutaj musimy się wdrapać i później będziemy mieli sporo w dół. Marcin jak zobaczył, z jakim kijem idę, to postanowił poszukać mi lepszego. Pokaż, przymierzymy. Będzie. Nie no, tutaj chyba, albo o, to tak tutaj Kogo można. złamać? No, można. Czasami, dobra. Tutaj. Będę miała się czym podpierać, a przy okazji na co? Na psy jakby psy. wyskoczyły. Dopiero ruszyliśmy. O wilku mowa. Marcin dorwał kolejnego kija, obrywa teraz jakieś gałęzie i co, też będzie szedł Teraz z kijem. dla siebie trochę zostawię. On miękki Ten jest. jest miękki, no. Ciężko będzie, ale dobra. To możesz mi go dać, możemy się zamienić. Nie no, on jest wygięty. Chociaż trochę, może. Trochę gdzieś tam da. Teraz jest ok, ale tam później będzie większa górka. Spójrzcie na ten teren. Tutaj też sporo ziemi pozawalane. Tego wczoraj na pewno nie było, aczkolwiek obstawiamy, że to się nie zawaliło samo, tylko tutaj robią tą drogę, żeby dokończyć do wioski drogę taką przejezdną, bo tutaj ten odcinek był nieprzejezdny dla samochodów, tylko ścieżka była zrobiona. Zresztą widać tutaj rysowane po tych skałach. No i jest już szersza. Teraz tylko gdzieś tutaj ją jakby poszerzą. Też widzimy, że tutaj po lewej stronie kamienie układają, więc ta droga będzie tutaj szersza, tak żeby można było to usypać, żeby to się wszystko trzymało. Słychać za zakrętem. Coś, o kurde, ale dobre. Widzieliście? Nie wiem, czy zdążyliście zobaczyć. Ciągnął tą koparką, ciągnął samochód, bo się zakopał, nie mógł wyjechać na tej szmacie z tyłu. Ale numer. On chce stąd wyjechać, czy tu będzie wysypywał ten piasek, czy jakiś żwir. Jak on ma sobie tutaj radzić? Jak te opony tutaj? Łyse! Nie ma żadnego bieżnika. I tak myślę właśnie, że te skały tam rozwalał troszeczkę niżej. Ten to się tam ślizga, zjeżdża. A wioska, w której byliśmy, nazywa się właśnie tak. Jak myślisz, Mari, złapiemy coś takiego po drodze? Takiego albo innego, ale Byle co. złapiemy. Choćby nawet teraz, jakbyśmy coś złapali na samym początku, to ja wsiadam. No, ja myślałam, że jakoś tak będzie łatwiej tą drogę iść, ale tutaj już zmęczyłam się. Dosyć stromo jest. Wczoraj faktycznie cały czas było z górki, co prawda, ale nie myślałam, że aż tak stromo będzie. Tam widzę, na górze stoją jakieś samochody. Może czekają na turystów. To jest ten jeep, spod którego ostatnio kamienie wyciągali. Ten, z tego co kojarzę, był, tak mi się wydaje, pod nim. Ale już chyba go odczyścili, tak, są tylko popodkładane, żeby nie zjechał w dół i pewnie
może teraz jechać. Widać tutaj ma powyginanie od tych kamieni. Tutaj tak samo te dechy się zniszczyły. Też widzę tutaj nawozie, czy jak to się nazywa? Podwozie? Podwozie. Podwozie też jest takie no nierówne. No ale będzie jeszcze jeździł. Do wyklepania. Już Wam wcześniej wspomniałem, że koszykówkę uwielbiają na Filipinach i tutaj tak samo. Kosz zrobiony na drodze. Rzeka niestety nie przepływa sobie tak, jak powinna przepływać pod drogą, bo tam wyżej jest zasypane i wszystko płynie w dół, do wioski. No i też droga jest zasypana jeszcze. Zobaczcie, po jednej i po drugiej stronie, a środkiem sobie akurat płynie rzeka. Tutaj Armagedon niezły, zwróćcie uwagę na te głazy, jakiej wielkości one są. Tutaj też to powyrywało wszystko z korzeniami. No i za chwilę Wam pokażę, skąd to wszystko spadło. No właśnie stąd. Tutaj gdzieś się osypało, no bo widać, ten strumyk cały czas tu leci. A jak padało i wiało, te huragany były, no to wszystko zaczęło lecieć z tej góry. No i tam powiem Wam, że wygląda na to, że to jeszcze wszystko nie spadło, co miało spaść. Stąd też było kolejne osuwisko. Tutaj widać, patrzcie ile tej ziemi. Ta ziemia ma tutaj no około 2 metrów wysokości. Tak jak patrzę na Marikę, to No. cała pod tą ziemią. Sporo, ale jak widzicie, już jest dość mocno przejezdna. Pamiętacie te małe domki, co Wam pokazywałem, że tam musimy dojść? No to tam już są u góry. Tutaj była ta droga ostatnio nieprzejezdna, ale widać, że już zrobiona jest. Także my idziemy do góry, no i później będzie ostro w dół. Tam pewnie będą nas zaczepiać, żeby jechać. My jesteśmy tacy 80/20. 20, że jedziemy z kimś, 80, że idziemy. Podejmiemy decyzję na górze. Ale nie korci, żeby przejść. No to 80 jednak Tak. jest wysoko. Tenduje do 90. Tak, bo tutaj trzeba jakby zejść duży kawałek jeszcze, nie wiem, ze 3 km, a później już taka główniejsza droga, więc tam można złapać stopa, mi się wydaje. No i to jest najbardziej stroma droga teraz, którą pokonaliśmy, więc jak już dojdziemy na ten szczyt, no to później będą jakieś górki, ale to już będzie trochę lżej, będzie takie Tak, do przejścia, wydaje mi się, bo tutaj to faktycznie czuć po nogach, a czasami no to z zagzakiem się idzie. tak, woda, błoto. Tak. Tutaj ładnie to wszystko rozgarnął. Wczoraj tutaj pracowali. Tutaj się zaczęło. Patrzcie, stąd się osunęła ta cała ziemia. Ale te drzewo jako stało, na pewno one rosło gdzieś wyżej. Tylko nie zdążyło się przewrócić. Bo widać, że ta ziemia też tutaj zjechała. No i tutaj było najwięcej na tym zakręcie. Też widzieliśmy, że gdzieś ta droga się tutaj pozarywała, więc pewnie końce tej drogi będą do naprawy. O, tutaj macie. Całe to się osunęło. Takie głazy spadały. Tutaj widać było, jak te końce drogi były porobione, wyłożone takimi kamieniami, żeby to wszystko wzmocnić, żeby się nie osypywało. No i to wszystko będzie do naprawy teraz. Tam w tle za krzakami widać wioskę, tam takie małe budynki, a my już jesteśmy na górze. Jeszcze kawałek. Oj. Już mi się nogi włączą. Teraz będzie z górki. No właśnie. Teraz jeszcze dosyć stromo pod górkę, ale już je pociesza to, że... Jeszcze A ten kawałek. ostatni. 50 metrów, Mari. I jesteśmy na górze. Teraz będzie z górki. O, mały tu się jeszcze bawi. Tutaj o, dinner. O, widzicie, zapłapaliśmy się jeszcze na obiad. Coś tutaj sobie gotują. Całe życie się tutaj toczy. Tutaj turyści przyjeżdżają, więc tutaj sporo jakichś autobusów, busów. Też są te tuk-tuki, trajcykle. Sporo tego jest. Więc my idziemy, a później zdecydujemy, coś na trasie złapiemy, jakiegoś stopa. Tutaj co jest? O, jakaś odprawa? Souvenir shop, ale nie słuchają, jakieś zabranie mają. Podsłuchałem, pan tam, nie wiem, to nie wygląda na księdza, ale czyta Biblię, więc to jest taki może prowizoryczny kościół dla nich, dla tych ludzi, co gdzieś tutaj żyją w okolicy. O, Marii jeszcze się bawi z dzieciaczkiem. Godzinę nam zajęło tutaj wejście na tą górę. Marii, ty samochodami widzę, lubisz się bawić. Brum, brum! Betoniarką. Tutaj mi wygląda to na świeże. Ja tego nie pamiętam, żeby to było, jak my tutaj jechaliśmy. Wąska droga. Patrzcie. Też coś się posypało. Ta ziemia wygląda bardzo świeżo, aczkolwiek tu deszcz pada, więc ona cały czas wygląda świeżo. Wydaje mi się, że było to wczoraj, bo te kable ja kojarzę i tak myślałam, że Aha. to właśnie prąd czy coś, że właśnie do tej wioski, który dochodzi jest pozrywany. Ale tak, faktycznie. No może popadało i to dzisiaj też inaczej wygląda. Ale przyznajcie, trasę mamy piękną, tereny mamy ładne. Tam widzę u góry też jakaś droga idzie, też jakieś małe domki widać. Na początku pomyślałem, że panie zbierają herbatę, ale raczej herbata tutaj nie rośnie. Pewnie jakieś zioła albo coś tam uprawiają. Ostatnio Wam pokazywaliśmy, jak wygląda tutaj transport jakiegoś cementu, piasku, jak trzeba coś wieźć na górę. Tutaj akurat nie jest budowa, a tutaj jak ktoś chce sobie tam wnieść pewnie jakieś jedzenie, produkty, no to ma coś takiego zrobione. Prosta sprawa. Takiej rozwalonej drogi to nie kojarzę, aczkolwiek jechaliśmy tutaj na pewno. W drugą stronę może to inaczej wyglądało. Jechaliśmy, tutaj jest zarwany Tak, tak. kawałek drogi i tam też teraz widać O. z tamtej strony
Oj, mocno tutaj. Że mocno poszła. Tutaj wam pokazywałem, jak ta droga się urwała. No to jakby ktoś tutaj jechał, ale to co? Zerwało się coś tutaj? Nie widzę, może gdzieś dalej. Tam? Nie, no to gdzieś tutaj musiało się to zerwać. Coś musiało tutaj spać, skoro tutaj no, kawałek tej drogi jest zarwany. Nie jest to najmądrzejsza trasa wybrana przeze mnie. No lepiej chyba zejdę, niż mam tu iść. Lepiej zmoczyć nogi, niż tam się zwalić na dół. W Indiach jesteśmy? Święte krowy? Samochody muszą omijać? Zresztą tutaj nic nie jeździ, więc one Spokojnie. mogą sobie spokojnie tutaj siedzieć. Spokojnie, tak, mamuśka. Żeby Już raczej mnie na idę. te rogi nie posadziła. Tak, nie posadziła. Mijamy jakiegoś jeepa, ale ten jeep jedzie w drugą stronę, więc my się nawet nie załapiemy na niego. Tych tarasów wcześniej nie widziałem, ale też tutaj są po drodze jakieś. Przy drodze idę, patrzę, dziewczyny coś tutaj robią. Ale patrzcie, w bingo grają. Na kasę. Mamy jeszcze kawałek drogi, ale kolega się zatrzymał tutaj tricyklem. Mówi, że za 6 zł od głowy nas zawiezie, czyli po 100 peso, więc bierzemy, jedziemy. All of my life, I swear I'll spend believing you. All of my life, I swear I'll spend believing you. All my time, you can have it. Jechaliśmy z panem jeszcze 20, jakieś 2 minuty. Z 8 kilometrów. Tak, niecałe 8 chyba kilometrów, bo myślę, że 8 to tam jeszcze do miasteczka, a miasteczko widzicie jeszcze kawałek przed nami, a my zostajemy dzisiaj w innym miejscu. Thank you so much. W innym miejscu niż ostatnio byliśmy. I płacimy 200. Tak, 200? Okej, o i patrzcie, jeep też jedzie, czyli byśmy chwilę czekali i byśmy może jeepem wrócili. No tak, a my dzisiaj zostajemy tutaj w tej górnej miejscówce. Do hotelu trzeba jeszcze zejść po takich schodach, ale powiem wam, po wczorajszym trekkingu to pośladki nieźle czuję, a ty? Ja jak wchodziliśmy pod górę, to mnie nic nie bolało, a jak zaczęliśmy schodzić, no to zaczęły mnie inne mięśnie boleć tutaj w nogach i po schodach jest to samo teraz. Jesteśmy już przy naszych pokojach, tam gdzieś po schodach musimy wejść, bo on będzie trochę wyżej, ale musimy się najpierw zarejestrować. Jest ktoś z Polski? Nie ma. A Francja, wcześniej? Belgia, A strona wcześniej? Francja, Belgia, Hiszpania, Niemcy, Holandia. Jest Poland. Michał Jest, był jakiś. jakiś Michał. Brodnicki. Pozdrawiamy Michała Brodnickiego. 50 lat chłopak, zobaczcie, sam podróżuje. Tak wygląda nasz pokój za 86 złotyszy. 1400 peso. Pięknie wygląda, no za te Jest to pieniądze. pięknie. Piękne, duże łóżko. Mamy łazienkę. Proszę bardzo. Woda ciepła, bo tutaj w tej wiosce jest prąd. Lustro. Czuję się taki spalony, tak mnie piecze. A co No. najlepsze jest, dobra, ja już ściągam buty, nie No będę tutaj właśnie. łaził w butach. Co Ja najlepsze to cię. jest ten widok tutaj. O, patrzcie. Mamy widok na wioskę. No, przez ten dach tutaj nie widać tarasów ryżowych, bo na dole są tarasy ryżowe, ale tam na dole już jak zejdziemy to widać. A tutaj mamy widok na całą wiochę. My już się ogarnęliśmy, wzięliśmy też prysznic. Trochę czasu minęło, my już też w długich ciuchach Przebrani. idziemy po jakąś kolację. Przechodzimy jeszcze przez taki metalowy, można powiedzieć, mostek na drugą stronę rzeki i tam do góry po schodach będziemy musieli się wspiąć. Czuję się ponownie, jakbym była w Nepalu na tych wiszących, bujających się mostach. I teraz jeszcze jak trochę pada, to już w ogóle ślisko i tak nieprzyjemnie się tędy idzie. Trochę się buja. Tak to jest w górzystym terenie. Schodów nigdy za mało. I jesteśmy na górze. Tam widzicie ten most. Jestem teraz w lokalnym sklepie i zwróćcie uwagę na te produkty. Większość rzeczy to są po prostu puszki, coś zapakowane, takie co długo postoi, co można też łatwo przewieźć. To wiadomo, że zapakowane. Tutaj pampersiaki, jakieś podpaski, proszki, a reszta z drugiej strony to jakieś zupki, słodycze tam do końca, byłem już zobaczyć. Tutaj znowu też jakieś produkty, ale też większość to są jakieś gotowce, które można szybko gdzieś tam odgrzać. Tu jakieś sosy pomidorowe, większość to sosy pomidorowe, jakieś dodatki właśnie do dań, też jakieś magi. Jakieś gotowce takie, co szybko można zrobić. I tutaj często nie kupuje się na całe paczki, tylko pani przesypuje w takie woreczki, waży na wagę. Ile tam wychodzi? 48, czyli pani ładuje 50 gram. No oczywiście jak zwykle najlepsza pogoda
Na wyjście! Przyszliśmy do restauracji coś zjeść. Patrzcie, ja już zamówiłem. O, teraz będzie micha ryżu dla mnie i dla Mariki i żeby pani mi podgrzała. Więc to mi pani od razu podgrzewa moje jedzenie. Bo one oczywiście jest zimne. Tutaj leży za tymi półkami. Micha ryżu, standardowo w Azji. Do tego dzisiaj dostaliśmy taką zupę. Smakuje trochę jak tom yum w Tajlandii. Ja mam warzywa. Marcin, co ty masz tutaj? Ja mam ryż i wieprzowinę taką w sosie. Bardzo dobra, już ją jadłem. Zupa taka właśnie lekko cierpka, jak tom yum. Ale nie ostra. Jesteśmy już tutaj kilka dobrych dni. Jeszcze nie było ani kapki alkoholu. Więc dzisiaj postanowiliśmy, że zakupiliśmy sobie taką butlę. Ona ma, moi drodzy, 750 ml. Kosztuje to raptem jakieś 9 zł. Wasze zdrowie w takim razie. Ja szota. Jesteśmy w sklepie na zakupach. Jeszcze przed zamknięciem szybko sklepu. Patrzcie, Marii takiego kotka sobie tutaj dorwała. Głaszcze go, a pani mówi, że jest i mały. Przychodzimy tutaj, patrzcie jaki maluszek. Niedawno O. nam się tutaj wykluł. Patrz jak spojrzała od razu. Tak. No już, pilnuje. już miała uszy do góry na ciebie. Co on tam robi? Zagląda. Ojej, O. kto się chce tak bawić?